Witam Was serdecznie. Kolejne spotkanie z Arturem o ziołach, o herbatach, o naturze. Bądźcie z nami, kochani, dzisiaj. Powiedz, Arturze, co przygotowałeś za wspaniałości na dzisiaj? Witam serdecznie Ciebie, Aniu, witam wszystkich, którzy oglądają. Wiosna jest pełna inspiracji, także tutaj ciężko jest dokonać tego wyboru właśnie, takich kilku rzeczy, o których możemy powiedzieć. Ja myślę, że dzisiaj dobry temat na dziś to są właśnie herbaty oksydowane, czyli zebrane młode listki drzew czy ewentualnie roślin i poddane tak zwanemu procesowi utleniania enzymatycznego, czyli takie listki po zebraniu, świeże. Aha, właśnie, po co to robić? Przede wszystkim może najpierw odpowiedź, po co my to robimy? A po to, żeby wydobyć smak. To jest coś na zasadzie, jak jest herbata zielona, czyli ususzone liście zebrane tam z krzewu właśnie herbacianego, a herbata czarna, która jest poddana właśnie temu procesowi utleniania enzymatycznego, czasami mylnie nazywanym procesem fermentacji. Fermentacja to nie jest, bo fermentacja to jest proces beztlenowy, natomiast utlenianie enzymatyczne jest to proces tlenowy. Mniej więcej powiem, ale oczywiście linki tutaj pod filmikiem się znajdą. Właśnie utlenianie enzymatyczne wydobywa smak. Surowiec, co prawda, traci te właściwości takie fitowłaściwości, czyli te Lecznicze? właściwości, tak, Tylko smakowe zostają. zostają smakowe. To znaczy, powiem szczerze tak, nie ma potwierdzeń w badaniach, ale traci, bo to jest ten proces utleniania, więc dużo tych związków aktywnych w roślinach no po prostu przeradza się w coś, co daje nam smak, natomiast właściwości zdrowotne są już mniejsze, aczkolwiek coś tam na pewno zostaje. Gdy chcemy herbatkę pić zdrowotnie, no to jej nie utleniamy, gdy chcemy smakowo, to możemy poddać właśnie procesowi utleniania. I teraz tak, właśnie surowiec musi być zebrany suchy, czyli słoneczna pogoda, zbieramy sobie surowiec, zostawiamy go na zewnątrz, żeby on nam delikatnie obwiędł. Czyli po prostu, żeby to nie był bardzo soczysty surowiec, tylko rozkładamy cienką warstwą, dzień, dwa, niech on sobie obwiędnie i później w rękach bierzemy tam garść takiego ziela i rolujemy, czyli po prostu miażdżymy błony komórkowe po to, żeby ich zawartość mogła się, te enzymy w roślinie, żeby uwolniły się. I następnie układamy je dosyć ciasno w słoiku. Słoik zakręcamy i odstawiamy w ciepłe miejsce, czyli tam kotłownia na przykład. No każdy ma takie miejsce w domu. Teraz kaloryfery już nie grzeją, ale gdzieś tam Nie na na przykład. słońcu? Nie na słońcu? To znaczy na słońcu, Aniu, ale to trzeba by było owinąć jakąś taką szmatką, żeby słońce bezpośrednio nie oddziaływało. Czyli można rzeczywiście na słońcu, jak jest słoneczna pogoda, jakimś ręcznikiem owinąć i wystawić sobie na słońce i wtedy rzeczywiście on się tam, no to się wszystko tam, ta reakcja zachodzi, tak? I następnie jak otworzymy po dniu, po 2 dniach, no trzeba sobie poeksperymentować. Ja tak trzymam średnio dzień, dwa, przepraszam, doba, 2 doby. I wtedy jak otworzymy, przeważnie herbatka nam błyskawicznie ściemnieje. Jak jest zielona w słoiku, błyskawicznie ściemnieje, wtedy właśnie następuje ten właściwy proces utleniania tych wszystkich enzymów, które tam się z roślin wydobuje. I taka herbatka ma najczęściej piękny taki bukiet zapachowy, takich kwiatów, w ogóle wydobywają się coś, czego normalnie w roślinie nie czujemy. No i wtedy suszymy już surowiec. Suszymy i dobrze, jak on nawet poleżakuje sobie, oczywiście już po wysuszeniu zamknięty w słojach, no nawet rok, 2 lata, wtedy ta herbata dojrzewa i wtedy możemy wydobyć piękny bukiet smakowy. Taką najbardziej znaną jest chyba Iwan Czaj z wierzbówki Kiprzycy. To jest taka najbardziej znana. Natomiast teraz, co ja polecam, to są właśnie młode listki drzew typu jabłonka, typu wiśnia. A kwitnie czarny bez, lila bez, czy z Nie, tego nie, robimy? Nie. z bzu czarnego nie, bo on powinien być poddany obróbce termicznej tam ze względu na substancje. Oczywiście Ale tam w chodzi mi kwiatach. o kwiat. A tak, z kwiatu czarnego, z kwiatu bzu czarnego, to znaczy herbatka enzymatyczne można robić też, herbatki utleniane enzymatycznie. Ja robiłem raz, ona rzeczywiście jest dosyć smaczna, natomiast wielu ludzi się zachwyca tą herbatką z tego bzu Lilak. lilaka, tak, ona Taki taki ma, zwyczajny. tak, bez lilak, właśnie ona ma taki karmelkowy posmak, no Z fajna samych jest. kwiatków, tak? Nie, bo nie Tak, mówimy o liściach. same kwiaty, jak takie ładne baldachy są, Z same czego kwiaty. jeszcze? Z czego jeszcze? Powiedz, co ci przychodzi na myśl? Co tutaj mamy teraz? Z czego można? Z jakichś kwiatów, liści jeszcze robić? Tak, no to przede wszystkim mój faworyt to jest wiśnia.
Naprawdę mega smaczna herbatka właśnie z liści wiśni, z liści aronii, praktycznie z każdego krzewu można. Z liści aronii też jest bardzo smaczna, bardzo zbliżona do tej czarnej, znanej nam herbaty, plus jeszcze ma taką nutkę owocową. Kwiat jabłoni, ale ona dobrze jak sobie poleżakuje, bo jest taka dosyć ostra w smaku, jak jest świeża, natomiast jak sobie poleżakuje rok, to się robi bardzo fajna. Tutaj jeszcze co? No na przykład z liści dzikiej róży. O, Teraz też tak, z liści dzikiej róży też można robić. Też całkiem sympatyczna herbatka wychodzi. Na pewno eksperymenty można robić z większością roślin, no tylko pytanie, co wyjdzie, tak? Na pewno mój nieudany eksperyment, bo takie też są, to są liście borówki amerykańskiej, które były średnie dosyć i nie powtórzę już na pewno. Natomiast bardzo dobre po oksydacji są liście borówki czernicy, czyli tej leśnej. Bardzo smaczne są, bardzo smaczna herbatka wychodzi z tej leśnej właśnie borówki czernicy. No tam wiadomo, jak gdzieś zbieramy w naturze takie listki, no to tam żeby też nie całe siedlisko, tak? Tylko po troszkę można, tych borówek jest dużo u nas w lasach, po troszkę można sobie skubnąć tych listków z różnych siedlisk i rzeczywiście no coś takiego można sobie też zebrać i bardzo smaczna herbatka jest. czyli to nie będzie tak, że my przez cały rok tylko tą zieloną czy czarną ze sklepu, tylko mamy całą No gamę właśnie teraz o u nas to w chodzi, że szafie. możemy tak, dokładnie. Możemy sobie samodzielnie takie herbaty i co więcej, no bez oprysków, bez chemii, bo ta właśnie herbata w sklepach, no często myślę, że jest uprawiana, często jest poddawana tam działaniu pestycydów, herbicydów, tych, które tam rolnicy gdzieś tam pryskają. No, a tutaj mamy surowiec, no taki jaki zbierzemy, tak? Jeżeli zbieramy z naturalnego środowiska, no to nie ma w ogóle mamy. Każdy ma dostęp do tego, bo każdy ma, jak nie w Otóż swoim to, ogrodzie, czy tak, wiśnie, czy aronie, czy możemy iść na spacer gdzieś tam dalej, czy do parku i mamy najróżniejsze tutaj tak, to możliwości, więc kwiaty głogu, Aniu, o, też nadają się do oksydacji. To jest kolejna rzecz, którą można sobie zoksydować. One właśnie wtedy stracą te właściwości prozdrowotne takie, przynajmniej większość, natomiast smak całkiem ciekawy właśnie jest kwiatów głogu. Jeszcze kwitną głogi. Pogoda też myślę, że no przynajmniej w moich stronach właśnie się dzisiaj zaczyna już taka fajna robić, więc można w ramach czasu coś sobie zbierać. Można wino nastawić z kwiatów głogu. to już będzie inny temat. To już To inny już temat. będzie inny temat. Na dzisiaj już Dokładnie. czas nam się skończy, żeby Wam tutaj za dużo nie obciążać pomysłami, żeby najpierw zrobić to, co tutaj A, Artur podaje, wypróbujcie, a za tydzień pewnie jak nam się zgrają tutaj grafiki, będziecie mieć następne pomysły, następne idee do wykonania. Dziękuję Ci, Arturze, dziękuję dziękuję Wam bardzo, Aniu. za wysłuchanie i pięknego lata za chwilę. Dzięki. Dokładnie, dokładnie.